Przyjrzyjmy się wnętrzu kościoła świętego Michała Archanioła w Binarowej. To najstarsza świątynia rzymskokatolicka w diecezji rzeszowskiej. Zabytek, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, liczy ponad 670 lat. Drewniane ściany pokrywają polichromie przedstawiające sceny z Nowego Testamentu. Na chórze, w jego centralnym punkcie, znajduje się szafa organowa o prospekcie wykonanym w stylu barokowym. Dekorację snycerską stanowią kotary o motywach wici akantu. Słyszycie, jak brzmią? Prawda, że majstersztyk? Ten instrument liturgiczny został wykonany w 1865 roku. Autorstwo przypisuje się 27-letniemu organmistrzowi i snycerzowi Stanisławowi Janikowi z Krosna. Na początku tej opowieści przeniesiemy się do Lwowa. Jest rok 1898. W sali konserwatorium Towarzystwa Muzycznego odbywa się zjazd organmistrzów z całej Galicji. Spotkanie relacjonuje Gazeta Lwowska. Uczestnicy zgodnie apelują o zaopiekowanie się przemysłem organmistrzowskim w kraju, tak aby zarządcy kościołów dawali pierwszeństwo wyrobom krajowym przed obcymi. Uchwalono postępować solidarnie i wspierać się wzajemnie wobec konkurencji zagranicznej. Zgromadzeni złożyli solenne przyrzeczenie, że w celu podniesienia krajowego przemysłu wykonywać będą jak najlepiej powierzone im roboty i ściśle dotrzymywać terminów dostawy, a wspierać się wzajemnie wiedzą i doświadczeniem. Przyrzeczenie złożyli panowie Jan Śliwiński, Antoni Klement, Aleksander Żebrowski, Rudolf Hase z Lwowa, Alojzy Konieczny z Jasionowa, Tomasz Fal ze Szczyżyca i Stanisław Janik z Krosna. I tutaj odpowiedzmy sobie na jedno ważne dla nas pytanie. Kim są organmistrzowie? Organmistrz to osoba, która zajmuje się budową organów. Tworzy on zarówno nowe instrumenty, jak również przeprowadza modernizację starych organów, mniejsze bądź większe przebudowy, naprawy, strojenia. Jest to niezwykle trudny i wymagający zawód. Trzeba posiadać bardzo różnorodne umiejętności. Trzeba się znać na obróbce drewna, na obróbce metalu. Trzeba mieć znajomość z akustyki wnętrz, trzeba być też muzykiem o doskonałym słuchu. Organy są bardzo skomplikowanym instrumentem. Jest to zespół setek, czasem tysięcy piszczałek, które muszą być ze sobą zestrojone. I aby nadać im odpowiednie brzmienie, nie wystarczy być dobrym rzemieślnikiem. Tu już trzeba być prawdziwym artystą. Skoro wiemy, kim jest organmistrz, pora w końcu poznać naszego bohatera. Oto on, Stanisław Janik. Fajne zdjęcie, prawda? Tu, na fotografii wykonanej pod koniec lat 90. XIX wieku, Janik był już zasłużonym krośnianinem. Prześledźmy zatem jego życiorys w encyklopedycznym skrócie. Stanisław przyszedł na świat 27 kwietnia 1838 roku w Krośnie. Dodam tylko, że w tym samym roku urodzili się Jan Matejko i Adam Asnyk. Na świecie toczyła się wojna francusko-meksykańska, a w stanie Tennessee wprowadzono prohibicję. Stanisław Janik był synem Jędrzeja, organmistrza, i Katarzyny Widziszewskiej. Służył w wojsku. Był kapralem rezerwy II Kompanii Cesarsko-Królewskiej Armii 40 Pułku Piechoty barona Rosbacha. W 1889 roku zakłada w Krośnie Ochotniczą Straż Ogniową, stając się jej naczelnikiem. W tym czasie jest też przewodniczącym krośnieńskiego Cechu Wielkiego. W latach od 1878 do 1903 był pracownikiem magistratu krośnieńskiego.
a od 1896 pełnił funkcję wiceburmistrza Krosna. Był dwukrotnie żonaty. Na fotografii widzimy go z synem i pierwszą żoną Katarzyną Kulikowską, z którą wziął ślub w 1867 roku. Po jej śmierci ożenił się w 1914 roku z urodzoną we Frysztaku Zofią Laskowską. Stanisław Janik prowadził w Krośnie zakład stolarski i pracownię organmistrzowską, która była jedną z prężniejszych na terenie ówczesnej Galicji. Stanisław Janik miał wprawdzie niewielką firmę, ale była ona bardzo prężnie działająca. Jego niesłychanym atutem był fakt, że był on jednocześnie organmistrzem i snycerzem. Musimy pamiętać, że organy to nie tylko instrument muzyczny, ale także bardzo ważny element wyposażenia kościoła. Wyposażenia, które plastycznie oddziałuje na widza przez cały czas, nie tylko wtedy, kiedy ktoś gra na organach. Wykończeniem plastycznym zazwyczaj zajmowali się inni rzemieślnicy, właśnie snycerze, stolarze. Prace te wykonywane były, kiedy już instrument był gotowy. W przypadku Janika sprawa była o tyle prostsza, że tak naprawdę jeden fachowiec odpowiadał za całość instrumentu, zarówno za jego brzmienie, jak i za jego wygląd. Z powodu braku dokumentacji ciężko jest określić dokładną liczbę instrumentów, jakie wykonał Stanisław Janik. Przypisuje się mu ich ponad 20. Organy Janika dziś znajdują się w wielu kościołach w Małopolsce i na Podkarpaciu, w takich miejscowościach jak Bączal Dolny, Brzyska, Trzeboś, Sokołów Małopolski, Bucze czy Domarac. Przypisuje mu się też organy w Binarowej, w Ostrowie, w Klimkówce. Niestety wiele z jego organów nie przetrwało do dzisiaj i tak nie zachowały się jego realizacje krośnieńskie dla krośnieńskich kościołów, dla kościoła Farnego i Franciszkanów. Oto dzieło mistrza. Majestatyczne organy piszczałkowe w kościele w Binarowej. To jest stół gry do sterowania pracą organów, zwany kontuarem. Wbudowany został w lewy bok szafy organowej. Częścią stołu jest manuał, czyli klawiatura, w tym przypadku jedna, 46-klawiszowa. Nad klawiaturą manuału znajduje się manubria, czyli system dźwigni do włączania głosów, które odpowiadają za konkretne brzmienia, np. fletu, trąbki lub puzonu. W tym przypadku jest 8 takich głosów. Klawiatura pedałowa zawiera 13 klawiszy, czyli 1 oktawę. Obudowę instrumentu stanowi szafa organowa, bogato zdobiona, w którą wkomponowane są piszczałki. Ta część nazywana jest prospektem organowym. Wewnątrz szafy ukryty jest mechanizm pozwalający doprowadzanemu z zewnątrz powietrzu zamieniać się w dźwięk. Organy to wyjątkowy instrument, to na pewno, chociażby ze względu na jego rozmiary, różnorodność elementów, ale też każde organy to unikatowy instrument, który jest projektowany i budowany dla określonej przestrzeni architektonicznej. Dlatego też na ich kształt wpływały nie tylko umiejętności organmistrza, ale także poglądy inwestora, a był to zazwyczaj proboszcz jako reprezentant parafii, jego zasoby finansowe, no i też przestrzeń, jaką organmistrz dysponował, czyli wielkość kościoła. Drewniane zdobienia w kościelnych nawach i kaplicach przykuwają wzrok wiernych. Te w kościele ojców franciszkanów w Krośnie zostały wykonane przez Stanisława Janika. Krośnieński organmistrz był bowiem wziętym i cenionym snycerzem. A kim jest snycerz? Snycerz jest rzemieślnikiem i bywa artystą. Mógł być snycerz takim artystą bardzo uniwersalnym, pracującym w różnych materiałach, ale przeważnie jednak wiemy, że snycerz zajmuje się głównie drewnem, pracuje w drewnie, modeluje, rzeźbi, projektuje pracę w tym właśnie materiale. Kościół ojców kapucynów w Krośnie również może poszczycić się pracami Stanisława Janika. Ołtarz świątyni wzniesiony został w 1879 roku. Jego okazałą nastawę wykonał Stanisław Janik.
zaś wszystkie figury rzeźbił Romuald Łapczyński z Krakowa. Ołtarze boczne również są dziełem Janika. Umieszczono w nich obrazy Matki Bożej oraz świętych. Na miano artysty pan Stanisław Janik zasługuje, tym bardziej, że jak wiemy z doniesień, terminował, czy też pobierał nauki, czy też miał jakiś kontakt z wybitnym architektem, snycerzem, rzeźbiarzem Karolem Stryjeńskim, który był no, na przykład dyrektorem w swojej bogatej karierze zawodowej, był między innymi dyrektorem w okresie międzywojennym Szkoły Zakopiańskiej, słynnej szkoły z ponad 140-letnią tradycją. Jeśli tak było, to niewątpliwie brał nauki u najlepszych, prawda? To tam przecież wiadomo, że Zakopane było ośrodkiem rzeźby w drewnie. To jest właściwie takie centrum rzeźby, z którego, nie tylko rzeźby, w ogóle sztuki, edukacji plastycznej, z którego właściwie źródło wielu artystów, miejsce, gdzie kształtowali się najwybitniejsi polscy artyści. Są majestatyczne, okazałe i z pewnością mają duszę. Organy rozbrzmiewają w czasie liturgii, stanowiąc oprawę muzyczną mszy świętych. Instrumenty te usłyszeć można także podczas koncertów, które tak jak tutaj w kościele Farnym w Krośnie odbywają się regularnie. Możemy wtedy zachwycać się talentem grającego, ale również docenić talent tego, który ten instrument stworzył. Dzisiaj pokażę, jak wykonać prosty gwizdek, piszczałkę. Potrzebujemy do wykonania gwizdka gałąź, nie jest to zwykła gałąź, tylko z czarnego bzu. Patyczek, może być z tego samego materiału, może być z innego. Bardzo ostry nożyk, uważamy przy tym, żeby się nie skaleczyć. Wiertło, coś do zaznaczenia i piłka do cięcia. Pierwszą rzeczą, którą wykonamy w środku otwór. Nie jest to bardzo skomplikowane, ja mam do tego specjalne imadło, można to robić wiertarką, ale raczej trzeba robić to ręcznie. Wiertarką można się skaleczyć. Wiercimy, nawiercamy. Delikatnie, bo wiadomo, że gałązka nigdy nie jest idealnie prosta i może nam popękać. A wtedy nie osiągniemy efektu zamierzonego. Trzeba to robić parę razy, gdyż musimy zbędny materiał wyciągać i tak dalej do zaznaczenia. Powinno wystarczyć. Teraz obetnę piłką. Mamy taką rureczkę, która ma w środku dziurkę. Z tej strony tak samo. Na wysokości około 2 cm przecinamy szczelinę. Nacinamy szczelinę do wysokości otworu, górnego otworu z przodu. Potem ostrym nożykiem musimy wykonać skos, też do podstawy. O, już tam się pokazuje. Do nacięcia wkładamy obrobiony uprzednio patyczek, żeby on był dość szczelny, nawet bardzo szczelny. I widzimy, tutaj on nam się pokazał. Możemy go jeszcze troszeczkę przyciąć. Powinniśmy w ten sposób.
Są różne techniki wykonywania gwizdków. No ja sobie taką obrałem. I teraz powinniśmy spłaszczyć ten patyczek, żeby było po prostu, tu jest półokrągłe, a tu mówię płaskie, żeby powstała wąska szczelinka. O, to ma być spasowane. Trzeba to teraz obciąć. Mamy taki element, którym zatykamy. Tu widać szczelinka, z tej strony tak samo, prawda? Jak podsyłam, widać jest przestrzeń. I tym oto sposobem wykonaliśmy piękny, prosty instrument muzyczny, który zaraz zademonstruję, jak brzmi. Odjazd.